Witajcie kochani, ja nazywam się Monika Burzyńska, jestem psychologiem tantrycznym, psychotronikiem i dzisiaj zapraszam Was na webinar o powrocie do radości. Ale zacznę może tak trochę przewrotnie, ponieważ tak jak mówi mój nauczyciel ze Szkoły Uzdrawiania Duchowego, Lew Kłykow, i tak jak możecie sami zaobserwować w otaczającym nas świecie, bo nie trzeba się staruszków słuchać w tej kwestii, wystarczy się pooglądać dookoła siebie. Ziemia na obecny moment nie jest za bardzo miejscem stworzonym do szczęścia i radości. Jak widzicie, wszystko zostało zaprogramowane w taki sposób, żeby wytwarzać w ludziach jak najwięcej negatywnych stanów emocjonalnych. Nie jest to przypadek. Dlaczego się tak dzieje? Może w tym nagraniu jeszcze nie będę się bardzo rozwodzić właśnie na ten temat. Czemu Ziemia bardziej przypomina piekło? Może bardziej powiem, dlaczego trzeba to zmienić. Przyznam się w tym momencie do czegoś takiego bardzo osobistego. Od bardzo dawna byłam śledzicielem różnych teorii na temat końca świata. I jak wiecie, jedną z najbardziej popularnych teorii na temat końca świata była ta związana z końcem kalendarza Majów w 2012 roku. I nic za bardzo, przynajmniej tak się wydawało mi na tamten moment, że wtedy nic za bardzo się nie wydarzyło. Ale nic bardziej mylnego. Dlatego, że w 2012 roku, a w zasadzie już w czasach, które poprzedzały 2012 rok, zaczął się okres bardzo silnych zmian na planecie Ziemia. I w tym momencie czasu, w którym się znajdujemy, czyli w 2024 roku, dzień, w którym nagrywam to jest 27 kwietnia, wszyscy dobrze wiemy, że ten świat, który znaliśmy dotąd, on już zmienił się całkowicie i bezpowrotnie. I nie ma tak naprawdę możliwości powrotu, to senevrati, nie ma możliwości powrotu do tego, co było przed słynną chorobą z 2019 roku. Nie ma powrotu do dawnej cywilizacji, która była. I te zmiany idą coraz szybciej i szybciej i szybciej. I są ze wszystkich stron. I ta osobista rzecz, do której chciałam się przyznać, to to, że kiedy tak bardzo mocno wierzyłam i w te przepowiednie o końcu świata związane z kalendarzem Majów i to, co opisywał Drunvalo Melchizedek w Kwiecie Życia, o przepowiedni Tolteków, co się stanie w dniu końca świata, że w dniu końca świata myśli ludzkie zaczną się bardzo mocno spełniać. No to kiedy tak nie zaczęły się spełniać w 2012 roku, zaczęłam trochę w to wątpić i zostałam kolekcjonerem końców świata. Bo tych końców świata było całkiem sporo.
Mianowicie zaczęłam wyszukiwać różne przepowiednie na temat końców świata. Tam Baby Wangi, Nostradamusa. One były umieszczone gdzieś tam dokładnie na linii czasu od 2012 roku. Zaczęłam śledzić różne channelingi. Między innymi on się chyba nazywał Georgi Oj, zapomniałam. W każdym razie było sporo też takich channelerów, którzy... Kawasilas, Georgi Kawasilas. Było sporo channelerów, którzy zapowiadali koniec świata. I jak dochodziło do tej daty, w której miała być apokalipsa, albo że Ziemia miała spłonąć, to ja to hucznie obchodziłam razem ze swoimi znajomymi na Facebooku. No i teraz dochodzimy do momentu, w którym mamy 2024 rok. Świat się jednak bezpowrotnie zmienił. A ja znowu muszę, żeby być w zgodzie ze swoim sumieniem, z wiedzą, którą posiadam, z informacjami, które do mnie przychodzą ze wszystkich stron i to, co obserwuję, co się dzieje na świecie, znowu muszę powiedzieć, że zmierzamy do końca świata. A na pewno do końca świata takiego, który my znamy. I jest to troszeczkę inny koniec świata, niż sobie wcześniej wyobrażałam. Albo ten, który zapowiadano nam w Apokalipsie. Chociaż może trochę to tak wyglądać. Bo według tego, co uczę się od swoich wadyjskich nauczycieli, to koniec świata, którego znamy, będzie polegał na tym, że jest to koniec świata demonicznego. I czeka nas coś, na co w zasadzie wszyscy czekamy, ale nikt nie jest na to gotowy. Tak zwany Złoty Wiek. Niektórzy to nazywają przejściem do 5D, czy 7D, czy 1500D. Tak, świat się zmieni. I według mojego nauczyciela będzie to miało miejsce w ciągu następnego 1,5 roku. I żeby móc przeżyć tą zmianę, należy być dostosowanym do tego nowego świata. Dlatego poczuwam się do takiego bardzo głębokiego obowiązku wobec Was, żeby i siebie, i jak najwięcej ludzi do tego przejścia przygotować. Zaczęłam tą przemowę od tego, że świat obecnie jest urządzony w taki sposób, że z ludzi wyciska się maksymalnie dużo negatywnych stanów emocjonalnych. I że tak naprawdę Ziemia nie jest do końca miejscem, w którym można być szczęśliwym. A powiem Ci, że to jest bardzo duży obowiązek i wyzwanie, że nie tylko można być szczęśliwym, ale trzeba. Ponieważ tylko ludzie, którzy zapanują nad swoimi negatywnymi stanami emocjonalnymi i nad swoimi negatywnymi emocjami i nauczą się być szczęśliwymi i pełnymi radości, będą mieli te cechy, które sprawią, że przejdą. Też nie chcę za bardzo się wdrażać w to, co mówi mój nauczyciel, zresztą nie on jeden, o tym,
A co jeżeli się nie przejdzie? Jest wiele wariantów. Nie, na to chyba poświęcę oddzielne nagranie. Dzisiaj się skupię tylko i wyłącznie na szczęściu, bo bym musiała zacząć mówić o teorii strun, o przechodzeniu pomiędzy rzeczywistościami. Dość tylko napomknę, że tak jak wcześniej, to się tak tylko wydawało, że nic się nie zmienia. I mój nauczyciel twierdzi, że tak naprawdę na zmianę siebie, na to, żeby już stać się człowiekiem nowego świata, on to nazywa nowy świat, to trzeba już teraz. I 2024 jest ostatnim rokiem, w którym można to zrobić. Ponieważ w 2025 zacznie zachodzić bardzo silna selekcja ludzi i światy się rozdzielą, można tak powiedzieć, że dla jednych będzie rzeczywiście to doświadczeniem złotego wieku i wzrostem do tego 5D, 7D czy 1500D, a dla innych świat się stanie jeszcze bardziej piekłem. Dlaczego tak jest? Za chwilę o tym trochę bardziej powiem. Na razie jeszcze chciałabym powrócić do emocji, do stanów emocjonalnych. Jedną z najgłówniejszych przyczyn, może nie, to nie jest najgłówniejsza przyczyna, bo najgłówniejsza to jest energia, ale jedną z główniejszych przyczyn, dlaczego z ludzi wyciska się negatywne stany emocjonalne, jest to, że w negatywnych stanach emocjonalnych, kiedy jesteśmy pod wpływem stresu, wyłącza nam się racjonalne myślenie. Dezaktywizuje nam się lewa półkula mózgu i najnormalniej w świecie takim człowiekiem o wiele łatwiej rządzić. Ludźmi, którzy są w strachu, w lęku, niepokoju, stresie, najłatwiej się zarządza i prowadzi dokładnie tam, gdzie się chce. No to jest jedna z przyczyn pokątna. O tym też nagram materiał. Będę miała Wam odwagę o tym powiedzieć. No dobrze. I parę tygodni temu nagrałam webinar. Odsyłam. Gdzieś może tutaj umieszczę linka. Nagrałam webinar pomiędzy niebem a piekłem. I mówiłam tam Wam o negatywnych emocjach, które są w nas i o pozytywnych emocjach, które są w nas. I mówiłam tam o tym, że najsilniejszy wpływ na tworzenie rzeczywistości mają nasze pozytywne emocje. Że wtedy bardzo silnie wpływasz na całą swoją rzeczywistość. Ale też prawda jest taka, że my, jako ludzie, człowieki, jesteśmy bardzo silnie połączeni z naturą, z przyrodą. I wszystkie nasze stany emocjonalne są częścią przyrody. Jesteśmy jednym z planetą. Co to znaczy? To znaczy, że na przyrodę, naturę, planetę w naturalny sposób wpływamy. Ale może nie do końca tak, jak nam wciskają jedynosłuszni ekolodzy, że puszczając bąki zagrażamy planecie, ale najsilniej na planetę wpływają nasze stany emocjonalne. I ja wiem, że to może być troszeczkę kontrowersyjne, bo jedną z takich rzeczy, którą słyszałam od swojego jednego z nauczycieli wedyjskich, od Żercy Szemczuka, to to, że kiedy wybuchła II wojna światowa, w Europie zaobserwowano
wzmożoną aktywność sejsmologiczną Ziemi, że Ziemia zaczęła się trząść, że było wiele trzęsień Ziemi, kiedy na ludzi spadł strach i wszystkie te negatywne stany emocjonalne. Ja jeszcze tego nie do końca potwierdziłam, nie, przyznaję się, nie zbadałam aż tak dokładnie historii, natomiast obserwuję bardzo mocno to, co się teraz dzieje na planecie, w jej różnych zakątkach. I jednym z moich takich miejsc, które obserwuję, są Stany Zjednoczone i Nowy Jork. I od kilku tygodni obserwuję, co się dzieje w Nowym Jorku, a w Nowym Jorku sytuacja emocjonalna ludzi jest coraz gorsza. I zaraz po tym, jak słyszałam od swojego nauczyciela, że negatywne stany emocjonalne mogą wpływać na aktywność sejsmologiczną Ziemi, okazało się, że było bardzo silne trzęsienie Ziemi w Nowym Jorku. W momencie, kiedy tam ludzie naprawdę są w bardzo negatywnym stanie emocjonalnym. Dalej, skupiają naszą uwagę teraz, tak kwiecień, tak, na Dubaju, na tym, co się dzieje w Dubaju, że Dubaj spotkała Zjednoczone Emiraty Arabskie, że spotkała powódź, której nie było takiej od 70 lat. Ale jakoś nie za bardzo słyszałam, żeby do polskiej bańki informacyjnej przebijała się informacja, że dużo większe powodzie w tym momencie są w Chinach. I zarówno Dubaj dla ludzi z najniższych kast społecznych, tych robotników, którzy tam są sprowadzani do niewolniczej pracy, jak i w Chinach ludzie doświadczają strasznie negatywnych stanów emocjonalnych. Ale jeszcze raz mówię, jest to trochę wiedza taka kontrowersyjna. W każdym razie dla niektórych zmiany na planecie będą szły w kierunku złotego wieku i będziemy doświadczać złotego wieku, a dla innych Ziemia może zamienić się w jeszcze większe piekło, niż jest to dotychczas. Dlatego tworzenie wewnątrz siebie, nauczenie się wytwarzania w sobie harmonijnych stanów emocjonalnych i dążenie do radości prawdopodobnie jest, według mojego nauczyciela ze Szkoły Uzdrowicieli Duchowych, jest tym egzaminem od Boga, który mamy zdać. Tak jak mamy temperaturę ciała 36,6, niezależnie od tego, jakie są warunki pogodowe na zewnątrz, tak? Czy jest zima, czy jest lato, to my jesteśmy stałocieplni. Tak, niezależnie od tego, co się przydarza dookoła, mamy nauczyć się wytwarzać pozytywne stany emocjonalne i dążyć do radości. I to jest klucz, który nas ma uratować. I mimo, że mój nauczyciel twierdzi, że mamy przed sobą 1,5 roku, to biorąc pod uwagę to, co dzieje się w Chinach, w Stanach, na Bliskim Wschodzie, to zmiany zaczęły się już. Okno zmian domyka się i to jest już. Już ten świat się kończy. I bardzo, bardzo, bardzo ważne, żebyśmy nauczyli się w tych nowych warunkach pogody, zmiany czasów sobie radzić. No dobra. To już powiedziałam, że negatywne emocje są po to, żeby człowiekiem łatwiej rządzić i że negatywne emocje, jest taka teza, a z tego, co obserwuję, to może mieć to bardzo duże rzeczywiście połączenie.
wpływają na to, co się zadziewa na naszej planecie. No to jak z tymi negatywnymi emocjami sobie radzić? I teraz kolejna taka rzecz. Dawno temu powstał taki nurt filozoficzny, który nazywał się solipsyzmem. Solipsyzm zakładał, że nie istnieje nic poza naszym wewnętrznym światem, który sami wytwarzamy. Przez przypadek bardzo mocno się to zgadza z tym, o czym piszą Wedy, że każdy z nas jest twórcą swojej własnej rzeczywistości. Każdy z nas tworzy swoją własną rzeczywistość. Dalej jest to zgodne z tym, co w latach 70. Odkryli psycholodzy amerykańscy Timothy Leary, Robert Anton Wilson. Robert Anton Wilson opisuje to w Kosmicznym Spuście bodajże, z tego co pamiętam. Dobrze? Tam patrzę, bo tam mam tą książkę. Że oni wysunęli hipotezę tak zwanych tuneli rzeczywistości, że każdy z nas patrzy na rzeczywistość i widzi ją, że każdy z nas wytwarza swój własny tunel rzeczywistości i w tym tunelu rzeczywistości zadziewają się rzeczy, których każdy z nas doświadcza przez swoją własną percepcję. Że tak naprawdę naszymi myślami każdy z nas tworzy swoją własną rzeczywistość. I nie tak bardzo myślami, bo myśli, to dosyć chyba dokładnie tłumaczyłam w webinarze pomiędzy niebem a piekłem, nie tak myśli, jak myślą emocje. Jak emocje, których doświadczamy, to wpływa na to, jakim widzimy świat, jak go postrzegamy. I na obecny mój stan wiedzy jest to absolutna prawda. No bo ja na przykład nie istnieję, każdy z Was, ale ja nie istnieję w Twoim świecie. Ty wytwarzasz tylko obraz mnie. I na ten obraz możesz reagować tylko i wyłącznie tak, jak Ty ten obraz przez swój pryzmat emocji, myślo-emocji, jak go postrzegasz, w jaki sposób go kreujesz. I dla niektórych mogą być objawieniem i wiedza, którą dostajecie ode mnie, może kogoś wyzwalać i bardzo mocno pomagać mu na ścieżce, a dla kogoś innego są to totalne bzdury i najchętniej wysłałby mnie do wariatkowa. Jeden zareaguje z miłością, inny z nienawiścią. Jeden negatywnie, inny pozytywnie. A to wszystko i tak jest zależne od filtrów spowodowanych przez nasze poglądy, myśli i stany emocjonalne, które wpływają na naszą percepcję. I tak jest ze wszystkim. Każdy z nas jest gospodarzem wewnętrznego świata, który sobie tworzy przez swoją własną percepcję. Co to implikuje? A to, że żeby być szczęśliwym, a masz być szczęśliwym, bo czas goni, żeby być szczęśliwym, jest to tylko i wyłącznie zależne od Ciebie. Od nikogo na zewnątrz. Ani od żadnych stosunków politycznych, ani od Unii Europejskiej, ani od rządu Tuska, Kaczyńskiego, czy kogoś tam jeszcze.
Ktoś tam mnie w komentarzach wysyłał, że powinnam najchętniej w Senacie występować razem z Tuskiem. No więc nie zależy to ani od naszych tak zwanych rządzących, ani od telewizji, ani ode mnie. Zależy to tylko i wyłącznie od Ciebie. To jest Twój wyłączny wybór i Twoja własna kreacja. Oczywiście tak tego tutaj nie zostawię. Dzisiaj postaram się przekazać takie punkciki, co jest najważniejsze do szczęścia. Ale ponieważ, tak jak powiedziałam, poczuwam się w bardzo dużym obowiązku do tego, żeby pomóc jak największej ilości ludzi wiedzą, którą posiadam, to maj ogłaszam miesiącem szczęścia i radości. Ale nie przez proklamację, bo tak jest, bo tak sobie życzę, tylko przez robotę, którą chcę, przez trud, który chcę włożyć. A mianowicie zapraszam Ciebie na maraton po tak zwanym święcie Akshaya Tritiya, które będzie miało miejsce 10 maja. Ja akurat wtedy wrócę do Polski z Egiptu. Rozpoczynamy maraton 5-tygodniowy, w którym podzielę się, to będzie 5 spotkań webinarowych z praktycznymi ćwiczeniami, z medytacjami, z afirmacjami, z konkretną wiedzą, nie tylko z psychologii. To będzie psychofizyka, fizjologia, psychologia i duchowość ze szkoły, której teraz się uczę, ze szkoły Lwa Kłykowa, uzdrowicieli duchowych, czyli tak maksymalnie szerokie spektrum. Jak tą wiedzę zastosować, tylko tak jak mówię, z ćwiczeniami, praktycznie, konkretnie zapraszam Cię na maraton, w którym będziemy dążyć do radości, powracać do radości i przeprogramowywać nasze negatywne myśloformy, negatywne emocje, obrazowanie rzeczywistości, tak żeby każdy z Was, jako gospodarz swojego własnego świata, tworzył dokładnie taki świat, jaki chce, żeby doświadczał szczęścia, żeby podniósł swój poziom harmonii maksymalnie, żeby rzeczywiście załapać się na ten złoty wiek, który przychodzi na planetę i robi selekcję. Tak. A teraz tak po trochu konkretnie na czym, może nie na czym maraton będzie polegać, bo chociaż może teraz powiem, na czym będzie maraton polegał. Czekajcie, gdzie ja to mam? Gdzie ja sobie to zapisałam? Dobra, polecę z pamięci, bo... Więc tak, będziemy pracować z ciałem. Przy pracy z ciałem będę pokazywać pracę z nerwem błędnym, jak wykorzystywać pracę z nerwem błędnym, to się nazywa tak zwana teoria poliwagalna, żeby nauczyć się rozluźniać i puszczać napięcie, które jest zapisane w naszym ciele. Będziemy pracować z poziomem naszej duszy, bo nasza dusza tworzy nasz charakter i zapis energoinformacyjny, który jest przechowywany w naszej duszy, tworzy nasze konkretne reakcje emocjonalne na podstawie naszego charakteru. I w naszych konkretnych reakcjach emocjonalnych, tak jak wspominałam między piekłem a niebem w tym webinarze, są 2 rodzaje emocji. My jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga, jesteśmy dziećmi Boga, Stwórcy, Kreatora, Absolutu.
I są w nas zapisane dwa rodzaje emocji. Negatywne, które są niszczycielskie, i pozytywne, które są twórcze. I można, wybaczcie za sztuczną inteligencję, która animację wrzuca, nie do końca jeszcze się nauczyłam, jakie gesty trzeba robić, żeby leciały balony. Więc dwa rodzaje emocji. Niszczycielskie można porównać do emocji demonicznych w nas, czy cech charakterów demonicznych w nas. Pozytywne, twórcze to emocje anielskie w nas. I zgadnij co? Do świata złotego wieku, tego 5D, czy 7D, czy 1500D, jak to sobie można nazwać, przejdą ci ludzie, którzy pozbędą się jakichkolwiek demonicznych cech. Demonów nie może być w raju. W raju nie może być piekła. A obecny świat, świat piekielny na ziemi, tworzą nasze cechy demoniczne i nasze demoniczne współoddziaływania między sobą i negatywne stany emocjonalne, reagowanie negatywne, demoniczne, które jest w nas. Więc jedną z takich najgłówniejszych prac, którą każdy z nas ma zrobić nad swoim charakterem, to jest oczyścić się z tych demonicznych, negatywnych cech, negatywnych emocji, które w nas są. I wypielęgnować i wytrenować te anielskie, pozytywne, twórcze. I właśnie tym się będziemy zajmować przy pracy z duszą. No to będzie, można powiedzieć, taka duszologia, psychologia. Psyche z greckiego to dusza. Powracamy do starogreckich, prawdziwych znaczeń słów. Będziemy pracować z duchem. Duch jest częścią boskiego rozumu w nas. Połączeniem z naszym wyższym ja. Można to nazwać aniołem, stróżem, wyższym ja, elementem boskim w nas, ale nad przywróceniem, bo to jest, jedna znowu z najważniejszych rzeczy, przywrócić połączenie z naszym boskim, wyższym ja i odzyskać to prowadzenie. Bo kiedy oczyszczamy naszą duszę z negatywnych stanów emocjonalnych i kiedy łączymy się z naszym duchem i uzyskujemy to połączenie z górą, to wtedy uruchamia się w człowieku, można powiedzieć, że u człowieka wtedy otwiera się serce. A kiedy otwiera się serce, trochę zabałamuciło. Otwiera się serce wtedy, kiedy oczyszczasz swoją duszę, kiedy postępujesz zgodnie ze swoją duszą. Ale kiedy zaczynasz postępować zgodnie ze swoją duszą i otwierasz swoje serce, oczyszczasz swoje serce, to pojawia się coś, co się nazywa sumieniem. I sumienie zaczyna Ciebie prowadzić. I kiedy zaczynasz żyć zgodnie z sumieniem, zgodnie z otwartym sercem, to jest to jeden z najważniejszych elementów powrotu do radości, powrotu do szczęścia. Bo obecnie na Ziemi funkcjonują różne koncepcje szczęścia. Dla niektórych szczęście, radość to jest konsumpcjonizm, to jest osiągnięcie sukcesu, pozycji materialnej, pozycji społecznej i dzięki wspinaniu się coraz wyżej po drabinie społecznej zwiększają się Twoje możliwości nabywcze i konsumpcyjne, tak? Znaczy, że możesz więcej kupić, więcej, dalej, bardziej, mocniej, głębiej. Ale tak naprawdę okazuje się, że kiedy tak się podchodzi do szczęścia, jako do
możliwości konsumpcji, zaspokajania wszystkich swoich pragnień tutaj i teraz, tak? Chcę Mercedesa, kupuję Mercedesa. Chcę BMW, kupuję BMW. Chcę pojechać na Karaiby, na Bali. Mogę sobie natychmiast na to pozwolić. Mam najlepsze markowe ciuchy. Okazuje się, że w momencie, kiedy człowiek to osiąga i może jakby żyć tym konsumpcjonizmem, to okazuje się, że dokładnie w momencie zaspokojenia tej konsumpcyjnej potrzeby, no przez chwilę się pojawia taka sytość, ale ona za sekundę znika. I pojawia się nowa, i nowa, i nowa. I też gdzieś na marginesie lęk, że się to utraci, możliwość zaspokajania tych swoich konsumpcyjnych potrzeb. I kiedy przyjrzymy się tak naprawdę życiom osób, które odnoszą sukcesy, to pod spodem bardzo często, ja nie mówię, że osiąganie sukcesów jest złe, tego nie mówię, tylko mówię, że jeżeli popatrzy się tak naprawdę na ludzi, którzy są uznawani za ludzi sukcesu i żyją tylko tym, dalej, więcej, mocniej, głębiej, bardziej, więcej, to się okazuje, że na wielu polach tak naprawdę są to bardzo głęboko nieszczęśliwi ludzie. Ja nawet pod tym względem monarchię badałam z różnych zakątków świata i nieważne, czy to byli ludzie z Azji, czy z Europy, to mimo, że mieli wszystko i wszystkie swoje potrzeby mogli zaspokajać, tak, to większość z nich była do gruntu bardzo nieszczęśliwymi ludźmi. Więc owszem, zaspokojenie podstaw piramidy Maslow'a jest bardzo ważne, oczywiście, że tak, ale to nie jest główna ścieżka do radości, bo radość, szczęście to jest coś, co ma być trwałe. I to jest stan, który masz nauczyć się wytwarzać w swoim wewnętrznym tunelu rzeczywistości, w swoim jaju percepcji, w swojej własnej realności. I to Ty masz nauczyć się być źródłem szczęścia i radości, choćby nie wiem co. Niezależnie, tak jak temperatura ciała, niezależnie od zjawisk zewnętrznych. Twoje reakcje mają przybliżać Cię do szczęścia i do radości. I konsumpcjonizm ma być czymś wtórnym, na troszeczkę dalszym miejscu znaczeniowym. No dobra. Praca z duszą, praca z charakterem, praca nad swoimi negatywnymi, demonicznymi cechami charakteru, które sprawiają, że człowiek idzie w dół do świata piekła i na wszystko reaguje negatywnie. Jest z gruntu rzeczy nieszczęśliwy. No to postaramy się to poodwracać. Jak wytwarzać nauki, jak wytwarzać nawyki, jak sobie z tym radzić, żeby iść do góry i nauczyć się reagować szczęściem i radością i zmieniać świat. Teraz mi przyszedł taki przykład do głowy. Pamiętacie Anię z Zielonego Wzgórza? Ja wiem, że to jest przykład literacki, ale tam naprawdę świetnie w archetypie tej głównej bohaterki było to pokazane. W jaki sposób przez właśnie radosne reakcje na to, co się przydarza człowiekowi, można zacząć tworzyć świat szczęścia dookoła siebie. Poprzez tylko zmianę percepcji. Dalej. Będziemy bardzo mocno pracować, bo kolejną taką rzeczą, która blokuje nas do szczęścia, to są nasze negatywne, już mówiłam o negatywnych, demonicznych cechach charakteru, nasze negatywne przekonania, wierzenia. Ja nie mogę, mi to się nie uda.
mi to się nigdy nie udawało, nie dam rady, boję się tego czy tamtego. Z tym też sobie popracujemy, bo jedną właśnie z ważniejszych rzeczy, żeby przejść do nowego świata, to jest wyczyścić całkowicie swoją matrycę energoinformacyjną z tego typu wierzeń i przekonań, ponieważ na podstawie tych wierzeń i przekonań, że ja nie mogę, ja nie dam rady, lęków, strachów, ograniczających wierzeń, właśnie tworzymy te nasze doświadczanie rzeczywistości, takie, a nie inne. Więc całą swoją wiedzą psychologiczną, tantryczną, ze szkoły uzdrawiania duchowego, pozwól, że jeżeli zechcesz, przysłużę Ci się, w jaki sposób pracować z tymi negatywnymi przekonaniami w sobie i zamieniać je na coś, czego chcesz rzeczywiście doświadczać. Bo siła boska jest w Tobie i gdziekolwiek ją przekierujesz, tego będziesz doświadczać. W taki sposób, w jaki pokierujesz swoimi myślami, będziesz doświadczać właśnie takiego świata, albo świata piekła, albo złotego wieku, albo powodzi sztormów apokalipsy, albo deski serów pod gruszą i spokojnego, słonecznego dnia razem z Twoją rodziną. A do tego świata właśnie chciałabym Cię zabrać. Dalej. Kolejną rzeczą, która jest nam potrzebna do szczęścia, bo ja to wszystko tłumaczę, może to się wydawać na troszeczkę taką skomplikowaną rzecz, ale bardzo ważne, żeby każdy z nas posiadał wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje Twoja dusza, jak funkcjonuje Twój duch, jak funkcjonują Twoje emocje, stany emocjonalne i w jaki sposób tak naprawdę kreowana jest rzeczywistość Twoimi myślo-emocjami i jak to dokładnie wygląda, na czym to polega. I bardzo ważne do szczęścia jest Tobie i mi potrzebne zgłębianie na maksa tej wiedzy, rozszerzanie swojej świadomości, bo ludzi utrzymuje się w głębokim stanie niewiedzy, ignorancji. I tak jak ja to kiedyś nawet miałam na swojej stronie, na instytutarete.pl, takie główne motto Sokratesa. Wiedza jest największym zagrożeniem. Tfu! Co by Freud na to powiedział? Monika! Niewiedza jest największym zagrożeniem. Jedynym wyzwoleniem jest wiedza. A wiedza, dla rządzących wiedza jest największym zagrożeniem, bo nie chcą, żeby ludzie stali się świadomi i wiedzący. Niewiedza jest największym zagrożeniem, wiedza jest Twoim wybawieniem. Więc do szczęścia, jeszcze raz tak podsumowując, jest potrzebna praca z Twoim serduchem, z Twoim na otwarcie Twojego serca, aktywizacja Twojego sumienia, oczyszczenie duszy z negatywnych, demonicznych cech charakteru. Nawiązanie kontaktu z Twoim duchem, z Twoim wyższym ja, bo kiedy nawiązujesz ten kontakt, rozpoczyna się prowadzenie. I nie jestem Ci potrzebna do tego ja, nikt Ci nie jest do tego potrzebny, wiedza. Znaczy, jak Twój duch będzie chciał mnie używać do tego, żeby zdobywać wiedzę, służę, jestem jak najbardziej, ale to nie musi być ode mnie źródło. Kiedy zaczynasz mieć połączenie ze swoim wyższym ja, zaczynasz słuchać podpowiedzi ducha w Tobie, bo jest dusza i duch potrzebny do prowadzenia Ciebie, no to jakby wszystkie odpowiedzi pojawiają się w Twojej przestrzeni. To, czego szukasz, szuka Ciebie.
Świat wewnętrzny, mam taki cytat tutaj zapisany, świat wewnętrzny oraz skomplikowane wytwory naszych umysłów obfitują w odpowiedzi i rozwiązania. I kiedy tylko zaczynasz tego szukać, kiedy zaczynasz słuchać podpowiedzi ducha w tobie, znaczy ciebie, ducha, nie, że ducha w tobie, bo jesteś nawiedzony, to ty jesteś tym duchem, to zaczyna do ciebie przychodzić wiedza. I jak ja sobie zaczęłam, znaczy nie sobie, tylko wszechświatowi zaczęłam zadawać pytania, to zaczęła przychodzić do mnie taka wiedza, która wywraca świat do góry nogami tak naprawdę. I kiedy wcześniej się pytałam, czemu wcześniej to do mnie nie dotarło, że to jest coś, co naprawdę zmienia całkowicie rzeczywistość, pojęcie rzeczywistości. Czemu nie wiedziałam o tym wcześniej? A wcześniej o to nie pytałam. A teraz, kiedy zadaję dokładnie takie pytania, które chcę poznać na nie odpowiedzi, to z różnych źródeł, z różnych stron zaczynają takie puzelki dochodzić i nagle składa się wszystko w większy obrazek. Czy coś ja jeszcze chcę dodać, bo już tak trochę gadam. Co jest potrzebne do szczęścia i radości? Zarządzanie energią. Oczywiście, że tak. Praca z twoją energią. Tym też się będziemy zajmować. To już znasz jako tak zwane podwyższanie twoich wibracji, bo w zasadzie cały świat, który nas otacza, to jest świat energii, świat wibracji. I ta selekcja pomiędzy złotym wiekiem a światami piekielnymi, czy tego będziesz doświadczać, czy tego, to głównie zależy od twojej energii, od jej uporządkowania, od twojego, nie wiem, czy można tak nazwać, poziomu energetycznego, poziomu harmonii, tak, energetycznej. Bo prawda jest taka, że mimo, że wszyscy mniej więcej podobnie wyglądamy, tak, 2 ręce, 2 nogi, 1 głowa, tak, to ludzie są zupełnie różni. I w zależności od tego, jaką energię w sobie posiadają, zupełnie innych światów doświadczają. I potrafią być naprawdę miliardowe różnice pomiędzy ludźmi. Ludzie o niskich wibracjach i niskiej energetyce głęboko doświadczają tego demonicznego piekła i cierpienia. Według wiedzy wedyjskiej to są stany świadomości, tak zwane tamas, niewiedzy. A ludzie, którzy mają wysoką energetykę, wysokie wibracje, doświadczają świata tak zwanego satwicznego. W tym samym miejscu na Ziemi, w tym samym czasie. Jednemu się przydarza w zależności od jego energii piekło, innemu w zależności od jego energii przydarza się niebo. I panowanie nad swoimi stanami energetycznymi, które mega są związane z twoimi emocjami. I właśnie, ponieważ od twoich emocji zależna jest energia, wpływ energetyczny, to właśnie to wpływa na to, co się dzieje na planecie. Że na niektórych planeta reaguje trzęsieniami Ziemi, a inni żyją całkowicie w spokoju. Ale ja jeszcze muszę to pobadać, tak? Dokładnie, jak to wygląda. Na razie tylko taką kontrowersyjną wiedzę rzucam, że reakcja Ziemi jest bardzo silnie związana z naszą energetyką i z naszymi stanami emocjonalnymi. Więc emocje, otwarte serce, sumienie, połączenie z twoim wyższym ja i twój stan energetyczny. To są takie klucze na poziomie psychiki, ducha i ciała potrzebne do szczęścia. I tak jak mówię, jeżeli chcesz głębiej podrążyć sobie ten temat i coś cię ruszyło w tym i czujesz, że to
Zapraszam Cię serdecznie na majowy maraton. Co tydzień będzie spotkanie online i będę dawać zadania na tydzień, bo tak naprawdę nie, że tylko coś sobie w głowie trzeba przerobić i mieć taki moment aha, tak? Tylko to trzeba w praktykę wdrożyć. Więc będą całe na tydzień zadania, praktyki, afirmacje, medytacje, które pozwolą nam wytworzyć nowe nawyki. No bo według wiedzy, którą posiadam, która do mnie dochodzi i według moich obserwacji tego, co się już dzieje w 2024 na Ziemi, to nie trzeba czekać 1,5 roku, to już się zaczęło. Ale powiedzmy, mamy z grubsza 1,5 roku na to, żeby wytworzyć w sobie nowy świat, żeby już stać się człowiekiem nowego świata. I żeby powstał raj dookoła nas, ten raj najpierw musi być w nas. I już trzeba stać się człowiekiem nowego świata. Nie ma co zwlekać. Więc dołożę wszelkich starań, służę, jestem do Twoich usług, jeżeli chcesz, żeby więcej wytworzyć nawyków, tworzenia radości, szczęścia, niezależnych od okoliczności zewnętrznych, tylko od Ciebie. Dzięki piękne za Twój czas, za Twoją cierpliwość. Jeśli to Ciebie poruszyło, czujesz, że to idź dalej, dąż tym kierunkiem. Przytulam Cię serdecznie. Wielkie dzięki za Twój czas. Do zobaczenia.